tym odcinku bandy dzieciaków w drodze do Fez, smród w garbarniach i wizyta na targu, marokański deszcz oraz nocleg w kontenerach. Cześć! Witam na kanale Okiem Plecaczka i zapraszam na kolejny odcinek z serii Motocyklem przez Maroko. Rozpoczynamy dzień trzeci naszej wyprawy. Mamy poniedziałek, 28 kwietnia. Wyjechaliśmy z Szafszawanu, tankujemy i lecimy w stronę Fezu. Dzisiaj też na drogach sporo motocyklistów. Część z nich z Polski. Nie wiem, czy wycieczki zorganizowane, bo takie dość długie sznurki. A my kierujemy się w stronę Fezu. Tam odwiedzimy jedną z garbarni. Troszkę pokręcimy się po mieście i uciekamy w stronę Mercugu. Jak najbliżej, tak żeby jutro dotrzeć zgodnie z planingiem do Mercugu. Tak, mamy godzinę 10:23, 26 stopni, ale jest przeokrutnie gorąco. Chcieliśmy na chwilkę stanąć, rozebrać się i korzystać troszeczkę z chłodzącego wiaterku, bo naprawdę jest odczuwalne, myślę, że za 30 stopni, jak nie lepiej. I jedziemy dalej w kierunku Fez, 130 km przed nami, 2,5 godziny jazdy. Tak naprawdę ograniczenia praktycznie non-stop 80, 60. Dużo słyszałem, że drogi są w dość dobrym stanie, natomiast zdarzają się takie odcinki, gdzie są takie zapadliska i trzeba uważać, także nie da się, można powiedzieć, polecieć 80-100, tylko raczej te 80 na spokojnie. Dość dużo zwierząt wypasanych jest wzdłuż drogi, część z nich wchodzi na jezdnię, także też trzeba zwrócić na to szczególną uwagę. No i czekamy, aż wskazówka przebije 30 stopni, mamy 29 aktualnie. Korzystamy już z chłodzących kamizelek, bo jest strasznie gorąco. Tak, krajobraz na 90 km przed Fez się nieznacznie wypłaszczył. Można powiedzieć, że zaczęły się łąki. Nie wiem, czy to będą pola uprawne, bo na razie wszystko zielone. Tak, mamy już 30 stopni na termometrach. I jedziemy dalej. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Mamy piękne krajobrazy, takie wypłaszczenia, a w oddali już pojawiają się znowu powoli górki. Za chwilkę będziemy odbijać, chociaż prosto też możemy jechać. No i skręciliśmy w lewo w drogę R506. Czy było warto jechać tym tak zwanym skrótem? No, na pewno nie jest to droga klasy krajowej i z kilometra na kilometr robiło się coraz to ciekawiej. Mamy prawdziwy afrykański shooter. Taki skrót 12 minut. Szybciej mamy być, ale chyba nie będziemy 12 minut szybciej, tylko z godzinę później, bo niestety asfalt zwinęli w połowie drogi, a nie ma sensu się wracać, bo pełno dzieciaków, które przybijały piątki i próbowały zerwać cokolwiek było przytroczone do motocykla, ale udało się na, powiedzmy, taką wioseczkę dość szybko przejechać, ale nie było to zbyt pozytywne doświadczenie. Właśnie to jest to, o czym mówiłem. Popatrzcie sobie. Dzieciaki, które wybiegają prosto pod koła, nieważne
a było trochę asfaltu, można było jechać 60-70 na godzinę, a dzieciaki prosto pod koła się pchały. Tak, zostało nam 34 km, 40 minut do celu bardzo pięknej asfaltowo-szutrowej drogi. Także wprawiamy się z naszymi GS-ami w off-road. Tak, w oddali już widać miasteczko. 8 km mamy do Fezu. Teren lekko pagórkowaty się robi. I prawie godzina 14. Tak, dojechaliśmy do Fezu. Zupełnie inne miasteczko niż tak, które do tej pory żeśmy odwiedzali. No, takie bardziej brudne, o, tak bym to nazwał. W Fez naszym celem jest najstarsza i największa garbarnia w Maroku. Dla bezpieczeństwa parkujemy nasze motocykle na parkingu strzeżonym, oznaczonym w Google Maps jako parking Bab Yedid. Chyba 3 dirhamy za godzinę, ale za to bezpiecznie i do tego darmowy busik kursujący do i z Mediny. Tak, bo to jest jakiś transport na parking oficjalny, widziałam. To jest busik oficjalny od nich. Teraz na parkingu no powiedzą 1000 dirhamów. Tak. Nie, Każdego motocykla. to było chyba 3 za godzinę. 3 dirhamy? Także zachowane BHP jak najbardziej, jedziemy bez pasów, na stojąco, to jest Afryka tutaj dzika, pomimo że są miejsca, jest fajnie. Gdy wysiedliśmy z busa, jakimś cudem od razu znalazł się lokal, który zaprowadził nas do garbarni. Jedyne 100 dirhamów taka przyjemność nas kosztowała. Ja pierdzielę. Proszę Państwa, mały syfik. Garbarnia Shuara wygląda jak ogromna paleta farb. Skóry są tam farbowane szafranem, indygo czy makiem, a później są moczone w gołębim nawozie i wapnie, dlatego unosi się tam taki nieprzyjemny zapach. Gdy wchodzisz do Medyny w Fez, czujesz się jak w labiryncie. To nie dziesiątki ani setki, to tysiące wąskich uliczek. To podobno największa Medyna na świecie bez ruchu kołowego. W Medynie znajduje się wiele sklepów, bazarków i warsztatów sprzedających różnego rodzaju tkaniny, przyprawy, lampy, ceramikę, olejek arganowy, dywany i wiele innych. To również targowisko, na którym można zobaczyć tuszki z barana, jesteśmy już dosyć głodni. Do restauracji drogę wskazuje nam lokal, prowadząc nas w gąszczu uliczek w Fezie. Restauracja z wyglądu piękna, taki typowy riad marokański. Jednak ceny typowo pod turystów wywindowane. Ale cóż, jedzenie było niezłe. Dobra, koniec tego dobrego, ruszamy dalej w trasę. Jako ciekawostka powiem tutaj, że Fez liczy około 1 200 000 mieszkańców i jest on trzecim co do wielkości miastem w Maroku po Kasablance i Rabacie. To nie tylko garbarnia oraz największa Medyna Maroka. Fez słynie również z najstarszego, nieprzerwanie działającego uniwersytetu na świecie, Uniwersytet Al-Karawiyin, założonego w 859 roku przez kobietę.
Będąc w restauracji, zarezerwowaliśmy już sobie hotel na trasie. Szukaliśmy czegoś w odległości do 200 km i maksymalnie 3 godzin jazdy. Z Fez wyjeżdżamy po godzinie 17, dlatego musimy odpuścić zwiedzanie Ifrane oraz Monkey Forest, czyli parku z wolno żyjącymi makakami. Mieliśmy już też z nimi do czynienia na Gibraltarze. Z tego względu wybieramy równoległą trasę N4 i N29 i jest to bardzo dobry wybór. Puste drogi, serpentyny i piękne widoki. Jak pewnie zauważyliście, chmurzy się coraz bardziej i po kilkunastu kilometrach następuje nieuniknione. Ulewa. Tak, w Maroku też pada i ciuchy przeciwdeszczowe się przydają. A po deszczu wjeżdżamy na marokańską Road 66, czyli ponad 40 km prostej jak stół drogi. Coś wspaniałego, ten bezkres oraz płonące niebo. Na nocleg dojeżdżamy przed 22. Zaraz zobaczycie, co to za miejsce. Ale najpierw herbata. C'est magnifique. Dzień dobry, dzień dobry. Witam wszystkich z Oxygen Village, czyli hotelu z kontenerów. Nie ma się co śmiać. Ciekawie zagospodarowany teren, pokoje małe, ale za to czyste, z klimą i łazienką. Dzień dobry. Hotel pośrodku niczego, samych kontenerów. Ja jestem. Ale ja powiedziałem pośrodku niczego, a nie z nikim. Oxygen Village. I basen z obciętego kontenera. Dzięki za oglądanie i zapraszam na kolejne części naszej wyprawy.